Witam Ciebie, Andrzej. Przysłałeś do mnie tą skrzynkę na dołożenie aktywnych pomiarów i na kalibrację, ale jak widać już z wyglądu zewnętrznego skrzynka swoje przeszła i swoje lata już ma. No i niestety pokazywała głupoty, ktoś w niej grzebał. Okazało się, że musiała przejść gruntowny remont. Trzeba było wszystko z wewnątrz wymontować, wszystko poczyścić, pocynować, polutować na nowo, wymienić kilka elementów elektronicznych. Także gniazda z tyłu skrzynki miały tylko po 2 nity fabrycznie, no i one były luźne, ruszały się na boki, jak się przykręcało przewód antenowy. Przewierciłem te otwory dodatkowe, bo to jest gniazdo UC1 na 4 otwory. No i niestety fabryka przeoszczędziła i dała tylko 2 nity i 2 otwory wywierciła. Przewierciłem pozostałe otwory i dołożyłem nity. Także teraz już gniazda z tyłu są sztywne. Gniazda do Longwire'a i do tej linii zbalansowanej również były luźne. To wszystko było luźne, jak się przykręcało, odkręcało. Także tam już wszystko jest sprawne. Cóż jeszcze? Też w środku ten balunik był też luźny, też trzeba było to zrobić. Kondensatory strojeniowe, no, gruntowny remont musiała przejść. Po prostu nie było możliwości skalibrować. Ta skrzynka to jest starego typu i ta skrzynka ma płytę PCB, na której nie ma możliwości dołożenia aktywnych pomiarów. Ja to dołożyłem, płytkę taką malutką skonstruowałem i wpiąłem w odpowiednie miejsca. Także można to zrobić. Można to zrobić, tylko trzeba wiedzieć, gdzie się wpiąć. W każdym bądź razie skrzynka jest już naprawiona, skalibrowana. No i cóż, przystąpię do pomiarów. Coax 1 na sztucznym zewnętrznym obciążeniu, prawda? Także włączę nadawanie i zobaczymy, jak to wygląda. No i tutaj, prawda, 10 W, 25 W, 50 W, prawda? No i 100 W. SWR minimalny. To jest zewnętrzne sztuczne obciążenie. Sztuczne obciążenie również było, miało luzy, było niedokręcone, poluzowało się podczas eksploatacji i tam miało słabe styki. Po wyczyszczeniu wszystkiego, po przykręceniu okazało się, że Twoje sztuczne obciążenie ma prawie 60 ohmów, tam 50, prawie 9, czyli to jest troszeczkę więcej. W każdym razie przejdziemy teraz w sztuczne obciążenie wewnętrzne na bypassie. Zmniejszę moc. Tak, to jest wewnętrzne sztuczne obciążenie. 10 W, 25 W. Widzimy, jak podnosi się troszeczkę SWR. Tu jest 50 W. No i 100 W. 100 W SWR tutaj troszeczkę się podniósł. Tak jak mówiłem, to sztuczne obciążenie ma troszeczkę więcej ohmów. Dobra. Mam podłączone pod zacisk od Longwire'a, od tej linii. Mam podłączony kawałek drutu. Zresztą słychać i widać po skali, prawda? Tutaj jest na sztucznym obciążeniu. I tutaj no wiadomym jest, że ten SWR na bypassie to jest kawałek drutu, jakieś 7 metrów drutu. No i cóż, wiadomo, na bypassie to nie będzie stroiło, prawda? Dlatego przełączymy się na sekcję Tunet Longwire'a 7-metrowego. Zmniejszę moc. Zróbmy skalę do 30 W, a nie do 300.
I teraz na tej po prostu skali będziemy mogli dokładniej dostroić do pożądanego SWR-u kondensatory na połowę, tak, i teraz wybierzmy bandę, na której będzie najwyższy poziom szumów. Wygląda na to, że tak jakby banda E. Spróbujmy. O, prawda? Kondensatorami. Nie, to nie będzie banda E. Być może to będzie banda G. O, tak, tu coś, tu jest lepiej. Dokładnie. To będzie banda G. Akurat tak wyszło. Na tym kawałku drutu to będzie, tylko mówię, tutaj lekkie dotknięcie, prawda? Teraz jest jakieś, zróbmy, o, także lekkie, mówię, dotknięcie tutaj kondensatora, bo to jest long wire, potrzebuje, powtarzam raz jeszcze, on potrzebuje dobrego uziemienia, a niestety jak go nie ma, to występują takie anomalie. Tak. Tak. O, powiedzmy, że tak. I teraz skala 300 W i jedziemy z mocą, prawda? Jest 25 W, jest 50 W. No i 100 W. 100 W na long wire'ze na sekcji Tunet. Ktoś tam grzebał w tej skrzynce, ktoś regulował, popsuł potencjometry od kalibracji. No i kolega Andrzej kupił już taką skrzynkę w takim stanie, ale stwierdził, że nie będzie sam grzebał. No i przysłał ją do mnie. Jest już w środku pojemnik na baterię 9V, a można używać wewnętrznej baterii 9V do aktywnych pomiarów i można używać też zewnętrznego, prawda, zasilania. I najlepiej, żeby to było zasilanie takie, którym jest zasilane radio. Z tego samego zasilacza, lub tak jak ja mam tutaj z transceivera, mam podłączone, bo tam jest wyjście 13,5 V, mam podpięte tutaj, prawda, do skrzynki bezpośrednio. I jeszcze taka jedna mała uwaga, ponieważ teraz jest bez podświetlenia i na baterii wewnętrznej 9V podświetlenia nie będzie. Mogę to wykonać, ale to nie ma sensu, ponieważ bardzo szybko by zużywała się bateria ta 9V, gdyby ktoś sobie po prostu od czasu do czasu nawet podświetlił, ponieważ ta żarówka no, troszeczkę tego prądu pobiera. Jeżeli bateria będzie 9V tylko do skrzynki włożona i zewnętrznego zasilania nie będzie, to nie będzie podświetlenia, ale funkcja aktywnych pomiarów jak najbardziej będzie działała. Natomiast po podpięciu zewnętrznego zasilania, jak widać, jest, prawda, tutaj podświetlenie nawet regulowane. Tutaj też taki układ zrobiłem, ponieważ ten przełącznik to jest tylko jednostykowy, czyli albo styka, albo nie styka. I tutaj, żeby podłączyć dwie diody i żeby one świeciły podczas przełączania, raz jedna, raz druga, to trzeba by było przełącznik z 6 stykami zakupić, a ten ma tylko 2 styki z tyłu, ale dorobiłem taki mały układ prawda, i teraz te diody działają podczas przełączania przełącznika w daną pozycję. Teraz jest do góry, jest LED czerwona, teraz jest na dół, LED zielona, prawda? Tak, i tutaj jest po prostu bardzo mocne podświetlenie, a tu jest słabe, czyli takie nocne, lub można wyłączyć. Możemy zobaczyć, czy
ale chyba nie będzie już propagacji, bo to już jest dosyć późno. Spróbujemy, zobaczymy, może coś usłyszymy na tym kawałku drutu. Ach, jeszcze USB by się przydało przełączyć na USB. Już na takim kawałku drutu, tak jak w poprzednim filmie mówiłem, już można co nieco usłyszeć. Tylko do tego musi być korespondent, który nadaje i którego będziemy w stanie odebrać. Czyli warunki propagacyjne na tyle nam pozwolą. Jest. Kolega z Rosji. Nocza włączymy.